Moja siostra się urodziła z wodogłowiem, z rozszczepem kręgosłupa i to były też takie czasy. Ona się urodziła w 79 roku. Wtedy w ogóle badań prenatalnych nie było w czasie ciąży. Przyznam się, że w życiu dorosłym też miałam z tym problem, z zajadaniem emocji, bo ja miałam być ta silna, ta dzielna, ja miałam się uśmiechać. To rodziło taki bunt, taki sprzeciw i w szkole średniej pamiętam, że nawet doprowadziło do próby samobójczej. Miałam taki plan na życie, że na pewno nie zdam matury i ucieknę z domu i pojadę nie wiadomo gdzie. I w 2008 roku, wtedy kiedy w Stanach Zjednoczonych zaczął się krach, to my pełni wiary, nadziei założyliśmy agencję reklamową. I zaczęło się w takim bardzo fajnym, zgranym, zżytym i poukładanym małżeństwie ogromny konflikt. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy bankrutami. Chodziliśmy po tej plaży tam i z powrotem i powiedzieliśmy, że jako małżeństwo albo umrzemy na tej plaży, albo oddamy nasze małżeństwo, nasze życie, cały ten krach finansowy Bogu i jeszcze raz Mu zaufamy. I tak sobie myślę, co to jest ten clowning, o co w ogóle chodzi, jak można w ogóle służyć dzieciom, co to znaczy służyć dzieciom. Po raz pierwszy i jedyny w życiu usłyszałam głos słyszalny za mną. I to był taki głos, że ja się odwróciłam, ale za mną nikogo nie było. Odwróciłam się raz, odwróciłam się drugi raz. I ja wiedziałam, że to jest Bóg, że nie potrafię tego wytłumaczyć, ale ja wiedziałam, za trzecim razem już się nie odwróciłam i usłyszałam głos, chcę, żebyś była klaunem dla mnie. I to jest niebywałe. I jak mówię komuś, to ktoś w to nie wierzy. Z pracy klauna spłaciliśmy 250 000 długu. Spłaciliśmy każdy kredyt, każdą kartę kredytową i przyszedł moment po 5 latach, kiedy stanęliśmy we dwoje, stanęliśmy przed naszymi dziećmi i powiedzieliśmy, jesteśmy wolni finansowo. Nazywam się Ania, jestem ze Szczecina. No cóż, urodziłam się prawie 50 lat temu w rodzinie, w której była siostra niepełnosprawna. I właściwie wtedy, kiedy się urodziła, to wtedy skończyło się moje dzieciństwo. Miałam 5 lat, jak przyszła na świat. I to dzieciństwo było trudne, bo całe życie rodziny toczyło się wokół niepełnosprawnego dziecka. I ja niewiele wiedziałam o życiu. Wiedziałam tylko, że jest trudne, że jest niesprawiedliwe. Natomiast moja mama nauczyła mnie zadawać trudne pytania. I ja te trudne pytania zadawałam w szkole, w kościele, wielu osobom dorosłym. I to było takie bardzo interesujące, bo dorośli wcale nie potrafili odpowiedzieć na te trudne pytania małego dziecka, na pytania, dlaczego moja siostra jest chora, gdzie jest Bóg, dlaczego Bóg, jak jest dobry, to dzieją się takie rzeczy. I to było takie no, nietypowe. Zadawałam te pytania, byłam też nielubiana przez dorosłych, bo dorośli nie lubią. I wiesz, miałam takie dzieciństwo trochę zbuntowane, ciężkie. Wracałam do domu, miałam kartkę z napisanymi rzeczami, które są do zrobienia. I cóż, moje koleżanki jeździły na obozy, na biwaki, chodziły na dyskoteki, a ja miałam obowiązki i naukę. Moja siostra się urodziła z wodogłowiem, z rozszczepem kręgosłupa i to były też takie czasy. Ona się urodziła w 79 roku. Wtedy w ogóle badań prenatalnych nie było w czasie ciąży. Moja mama miała tylko jedno USG przed samym porodem i okazało się, że dziecko jest bardzo mocno uszkodzone. I tak naprawdę mama dostała taką informację, że dziewczynka nie będzie chodzić, nie będzie mówić, nie będzie słyszeć, będzie tak naprawdę takim warzywem i czy mama ją chce. I takie było wtedy podejście. Mama oczywiście powiedziała, że tak, że chcę, bo to jest moje dziecko. Natomiast moja mama nigdy nie przestała nie pracować. Zawsze pracowała, zawsze udzielała się społecznie. Mój tato też, więc właściwie większość obowiązków spadło na mnie.
Wstawałam zawsze dużo wcześniej, bo trzeba było zrobić siostrze śniadanie, trzeba było ją ubrać. Siostra miała nauczanie domowe, więc przychodzili różnego rodzaju nauczyciele do niej. Więc ja zanim poleciałam do szkoły, jeszcze miałam różne obowiązki. I wracałam ze szkoły i tak mówię, miałam taką listę przygotowaną, musiałam ugotować obiad. To nic, że nie umiałam zrobić ogórkowej, po prostu miałam ją zrobić. Była jedna na półce, książka kucharska, kuchnia polska i trzeba było sobie poradzić. Musiałam zrobić zakupy, musiałam zanieść rzeczy do magla, musiałam siostrę przewinąć, wykąpać, musiałam odrobić z nią lekcje. Wiesz, i to wszystko powodowało wtedy, kiedy zaczęłam dojrzewać, bardzo duży bunt, że widziałam ten dysonans między moim życiem a życiem moich rówieśników. Moje koleżanki chodziły na rower, ja nie umiałam jeździć na rowerze, bo nie miałam nawet kiedy się nauczyć. Moje koleżanki chodziły na basen, ja nie umiałam pływać. Moje koleżanki właśnie jeździły na obozy. Ja mimo tego, że chciałam i byłam w drużynie harcerskiej, to nigdy na obóz nie mogłam pojechać, no bo siostra. Koleżanki chodziły na różnego rodzaju dyskoteki, a ja po prostu byłam w domu, bo moja mama pracowała do wieczora. No i to było trudne i to rodziło taki bunt, taki sprzeciw. I w szkole średniej pamiętam, że nawet doprowadziło do próby samobójczej. Na całe szczęście nieudanej, ale naprawdę było mi bardzo ciężko. Między innymi dlatego, że zostałam z tym sama. To znaczy miałam obowiązki, ale tak naprawdę nikt ze mną nie rozmawiał, ani jak ja się z tym czuję. Nie dawano mi prawo w ogóle do przeżywania emocji. Przyznam się, że w życiu dorosłym też miałam z tym problem, z zajadaniem emocji, bo ja miałam być ta silna, ta dzielna, ja miałam się uśmiechać, bo to siostra jest ta biedna, więc no, to było bardzo trudne, ale to spowodowało, że ja bardzo szybko zaczęłam zadawać poważne pytania też na temat Boga. Gdzie On w tym wszystkim jest? Wiesz, to pierwszą osobą, która tak naprawdę poświęciła mi czas, był pewien pan organista w Kościele katolickim, zupełnie człowiek świecki i on poświęcił mi czas, zaczął ze mną rozmawiać, zaczął przyglądać się w ogóle tej sytuacji mojej takiej domowej, rodzinnej. Zaczął zastanawiać się, jak można nam pomóc. Ja pamiętam, że on wtedy miał dostęp, to były lata 80., 90. W Polsce wiadomo jak było, nic nie było. On na przykład załatwił z jakichś darów francuskich wózek inwalidzki, profesjonalny dla mojej siostry, ale on próbował odpowiedzieć na te pytania, na takie pytania na temat Boga, że jeżeli Bóg jest dobry, bo słyszę wszędzie naokoło, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłością, no a jak to jest? Dlaczego są wojny? Dlaczego dzieci chorują? Dlaczego to życie? I on mi właśnie poświęcił czas i to był chyba pierwszy moment, kiedy ja zwróciłam się troszeczkę jakby właśnie przez tego pana, zaczęłam śpiewać w chórze, on prowadził chór, zaczęłam jeździć na jakieś pielgrzymki, chyba pierwszy raz do Częstochowy i zaczęłam gdzieś szukać tego Boga, ale takiego Boga osobowego. Nie wiedziałam jak, gdzie, więc w jedynym dostępnym miejscu, czyli w Kościele katolickim, ale tak naprawdę właśnie przez tego pana. Dalej była klasa maturalna. W klasie maturalnej przeżyłam swoją pierwszą miłość, ale też no, taki bardzo szczególny okres w moim życiu, ponieważ właśnie wtedy miałam próbę samobójczą, no tak jak mówię, na całe szczęście nieudaną. Gdzieś ciągle byłam sfrustrowana tą swoją sytuacją. W ogóle nie wierzyłam w siebie. Miałam taki plan na życie, że na pewno nie zdam matury i ucieknę z domu i pojadę nie wiadomo gdzie. Więc to było niesamowite. Ale wiesz, zdałam maturę, jak mówiłam, plan był taki, że nie zdam tej matury. Maturę zdałam bardzo dobrze. Dostałam się, bardzo chciałam pójść na psychologię. Niestety w Szczecinie wtedy takiego kierunku nie było, a ja ze względu na siostrę no nie mogłam sobie pozwolić, żeby wyjechać do innego miasta. Więc wybrałam najbardziej kierunek pokrewny, czyli pedagogikę specjalną. Ponieważ moje życie toczyło się wśród osób niepełnosprawnych, wiedziałam chyba najwięcej na temat opieki nad osobą niepełnosprawną, więc poszłam na pedagogikę specjalną. Dostałam się na tą pedagogikę z najlepszym wynikiem. To też było niesamowite, bo dostawałam indeks od rektora, więc to też było dla mnie takie niesamowite. I poszłam na studia i już na studiach wiedziałam, że
wiesz, to miejsce tego bólu, tego lęku, tego strachu, który miałam, który przeżywałam w dzieciństwie i w młodości, jak oddałam to Bogu, to Bóg zrobił z tego niesamowite narzędzie. Ludzie niepełnosprawni, upośledzeni, dzieci upośledzone stały się po prostu jakby częścią mojego serca, mojego zainteresowania. I potem tak naprawdę całe życie, gdziekolwiek bym pracowała, toczyło się wokół tego tematu, wokół takich ludzi, do których mam ewidentnie serce i takie szczególne podejście. Na studiach poznałam też swojego przyszłego męża, wzięliśmy ślub na koniec studiów, zaadoptowaliśmy swoje pierwsze mieszkanie, to była adaptacja strychu, więc to było takie trudne wyzwanie, począwszy od znalezienia takiego miejsca, po cały remont, wzięcie kredytu, potem wykończenie, więc no, to nam troszeczkę zajęło czasu. Potem urodziła się nasza córka, potem po czasie urodził się syn. W zawodzie nie pracowałam po studiach, bo wtedy zaczęła się reforma szkolnictwa specjalnego i nie mogłam znaleźć pracy. Przekwalifikowałam się. Pracowałam przez kilka lat w mediach. Poznałam wszystkie media, pracowałam w Gazecie Wyborczej w Szczecinie, pracowałam w Telewizji Szczecin, pracowałam w Polskim Radiu Szczecin. I wiesz, wszędzie w tych pracach skończyłam kurs, właściwie studia w kierunku Public Relations, więc zupełnie jakby moje życie zawodowe skierowało się w inną stronę. I zawsze we wszystkich pracach, we wszystkich tych miejscach, w których pracowałam, nie miałam kontaktu z dziećmi niepełnosprawnymi, ale zawsze wymyślałam projekty, które były skierowane na dzieci. Czy w Gazecie Wyborczej organizowałam jakieś eventy, czy w telewizji organizowałam różne spotkania dla dzieci w reżyserce i różne takie rzeczy. Potem w Polskim Radiu prowadziłam audycję taką dla dzieci. I wtedy w tym czasie założyłam taki portal, który nazywa się Rozwiń Skrzydła. I w tym portalu chciałam pisać o tym, co się w Szczecinie dzieje dla dzieci. Zarówno o tych takich różnych zajęciach dodatkowych dla dzieci, po eventy, jakieś różne akcje. I pracowaliśmy razem z mężem w marketingu. Mój mąż jest grafikiem komputerowym i programistą. Ja obsługiwałam klientów, pozyskiwałam sponsorów, partnerów, wymyślałam swoje akcje i wtedy przyszedł taki pomysł, że spróbujemy połączyć siły i założyć agencję reklamową. I w 2008 roku, wtedy kiedy w Stanach Zjednoczonych zaczął się krach, to my pełni wiary, nadziei założyliśmy agencję reklamową. W tej agencji reklamowej obsługiwaliśmy klientów różnych, zarówno z branży dziecięcej, jak i z branży nieruchomości, z branży budowlanej. No, właściwie wszyscy, którzy potrzebowali jakiejś reklamy czy dobrego publicity. Właśnie przyszedł krach, również doszedł do Polski, taki też finansowy. Wiele firm cięło budżety reklamowe. I przyszedł taki moment w naszym życiu, że jednego dnia dowiedzieliśmy się, że jesteśmy bankrutami. I to był chyba najtrudniejszy moment w ogóle w moim życiu, w naszym życiu małżeńskim. My jesteśmy bardzo zgranym małżeństwem. Mamy fajne dzieci, naprawdę taką jesteśmy rodziną fajną, zżytą ze sobą. Natomiast to było takie bardzo trudne, bo na tą pracę, na tą wielką pracę i zaangażowanie, które włożyliśmy w tą agencję reklamową, to byliśmy w szoku, że jednego dnia przyszedł pan komornik i tak naprawdę zamknął firmę, zabrał nam wszystkie rzeczy, wszystkie maszyny, które wzięliśmy w leasing, zablokował nam samochody, zablokował wszystkie konta, tak naprawdę powiesił kłódkę też na naszym mieszkaniu, tym właśnie, które sami żeśmy sobie zaadoptowali. I tak naprawdę gdzieś przyszedł taki moment, że stanęliśmy pod ścianą. Stanęliśmy pod ścianą, nie mieliśmy w ogóle pieniędzy, nie mieliśmy w ogóle możliwości jakiegokolwiek ruchu i przyszedł ogromny stres. I też takie pytanie, Boże, o co chodzi? O co chodzi? Jesteśmy osobami wierzącymi, zaufaliśmy Bogu, oddaliśmy Mu swoje życie, szliśmy za Nim,
a jednak stało się coś takiego. Jak jest taki ogromny stres w życiu, to zaczynają się oskarżenia. Ja oskarżałam męża, że on czegoś tam nie dopilnował, on oskarżał mnie o różne rzeczy i zaczęło się w takim bardzo fajnym, zgranym, zżytym i poukładanym małżeństwie ogromny konflikt, kłótnie, zaczęliśmy tak naprawdę nie lubić siebie. Mój mąż w takiej desperacji, chcąc ratować rodzinę, powiedział: wyprowadzamy się do Niemiec. My w Szczecinie mamy taką sytuację, że do granicy mamy 10 kilometrów. Wiele osób ze Szczecina sprzedaje mieszkania i wyprowadza się tuż za granicę. I my też się wyprowadziliśmy do kraju, który po prostu jest zupełnie dla nas kosmosem. Bez znajomości języka, bez pieniędzy, z małymi dziećmi. Joszko poszedł do przedszkola i zaraz za godzinę trzeba było go odbierać, bo płakał, bo nic nie rozumiał. Weronika poszła do szkoły i było dokładnie tak samo. Mówi: mamo, ja nie chcę iść do szkoły, gdzie pani mówi do mnie w jakimś języku, a ja jej nie rozumiem. Więc był taki moment, że mieszkaliśmy nawet osobno, bo ja byłam z dziećmi w Niemczech, za granicą, a mąż był w Szczecinie, żeby zamykać tutaj sprawy firmowe. I to był tak trudny czas, to było, ja sobie pomyślałam: Boże, oddałam Ci całe swoje życie. Czy to życie ma się teraz tu skończyć? Jak to w ogóle jest? Wiesz, i wtedy przyszedł taki ogromny pokój do mojego serca. To było coś niesamowitego, bo w sytuacji, kiedy całe życie nam się waliło, pokój, taki spokój wewnętrzny, to jest ostatnia rzecz, której można się spodziewać. Ale przyszedł taki spokój i wtedy właśnie dostałam pewien werset, i wzięłam ten werset z Biblii, ze Słowa Bożego. Wzięłam go jako Słowo Boga do mnie i było napisane: nie zostawię Cię, ani Ciebie nie opuszczę. Gdziekolwiek pójdziesz, ja będę z Tobą. I tak sobie myślę, przeszłam trudne dzieciństwo. Było mi bardzo, bardzo trudno z tą moją siostrą. Ale jeszcze takiej sytuacji życiowej nie było. I musieliśmy zmierzyć się z przebaczeniem, musieliśmy zmierzyć się z konfrontacją, musieliśmy zmierzyć się z ilością długów. Mieliśmy tą agencję reklamową na imię i nazwisko, to była działalność gospodarcza, to nie była żadna spółka, więc tak naprawdę całe długi, całe zadłużenie były do spłacenia. Po policzeniu zrobiliśmy taki research, w ogóle wtedy bardzo różne osoby zaczęły się zjawiać wokół naszego życia, które zaczęły nam pomagać. Zjawił się prawnik, który powiedział: słuchajcie, pomogę wam napisać takie pismo, takie, które coś pomoże, gdzieś zastopuje. Pojechaliśmy na cudowny weekend dla małżeństw, Alma, tutaj w Warszawie. I to było też niesamowite, bo myśmy ze łzami w oczach przepraszali siebie i przebaczaliśmy sobie rzeczy, które się wtedy w tym czasie zadziały. I pamiętam taki jeden dzień, kiedy pojechaliśmy na oparach benzyny z jedną bułką, bo na nic nas nie było stać. Pojechaliśmy nad morze. My mamy nad morze 100 kilometrów. Chodziliśmy po plaży w Międzywodziu. Jest taka bardzo szeroka, pusta plaża. Chodziliśmy po tej plaży tam i z powrotem i powiedzieliśmy, że jako małżeństwo albo umrzemy na tej plaży, albo oddamy nasze małżeństwo, nasze życie, cały ten krach finansowy Bogu i jeszcze raz Mu zaufamy. I wtedy uklękliśmy na tym piasku i z płaczem powierzyliśmy znowu swoje życie, swoje małżeństwo, swoją rodzinę, nasze dzieci, ten cały bałagan, który się zrobił w naszym życiu. I to było absolutnie wyjątkowe, bo towarzyszył nam od tego czasu wielki pokój, wielki spokój, ale też Bóg pokazał nam, jak krok po kroku wyjść z długów. Zanim przyszedł ten krach taki finansowy w naszym życiu, ten trudny moment, pojechałam na pewne szkolenie, które zupełnie zmieniło moje życie. Zupełnie to był taki... Poznałam pewnego człowieka, starszego pana ze Stanów Zjednoczonych, nazywa się Sidney Teske. Teraz ma prawie 90 lat. I człowiek, tak jak wtedy ten pan organista miał duży wpływ na moje życie, tak ten człowiek wywarł ogromny wpływ na moje życie.
pokazując pewną drogę, którą odkryłam jako ten swój cel i swoje takie miejsce na ziemi. Pojechałam na szkolenie. Szkolenie nazywało się Clowning w służbie dzieciom. I tak sobie myślę, co to jest ten clowning, o co w ogóle chodzi, jak można w ogóle służyć dzieciom, co to znaczy służyć dzieciom. I to było niesamowite, jak starszy człowiek opowiadał, Amerykanin, opowiadał pewną historię o tym, jak w latach 70. wiele ludzi na emeryturze uczyło się clowningu. Z tym, że ten clowning w Stanach Zjednoczonych to jest zupełnie coś innego niż my tutaj mamy w Europie. Nam w Europie kojarzy się klaun albo z horrorem, albo z jakimś takim brudnym, śmierdzącym, niezbyt atrakcyjnym panem gdzieś tam w cyrku. I rzeczywiście taki ma rodowód ten nasz klaunik europejski. Natomiast w Stanach Zjednoczonych klaunik jest częścią show biznesu, jest częścią czegoś radosnego, ładnego, jest częścią kinematografii, jest częścią kultury amerykańskiej. Każde dziecko od lat 50. miało urodziny z klaunem. Klauny jakby służyły jako patronów, czy jakby jako przykłady w różnych fundacjach, między innymi Fundacji McDonalda. Były czymś kolorowym, wesołym, ładnym. Są różne rodzaje klaunów, w zależności od tego jest inny makijaż, inny kostium, inny sposób wyrażania pewnych rzeczy. Pierwszy taki rodzaj klauna to jest klaun whiteface, czyli to jest ktoś, kto jest coś podobnego do naszego Pierrota. To jest ktoś, kto ma białą twarz, malutkie elementy, na przykład łezkę, gwiazdkę, malutkie usta, malutki nosek i whiteface ma kostium przepiękny, dobrany kolorystycznie, jest bardzo ładnym, jest takim efemerycznym klaunem i on bardzo dużo pokazuje rzeczy za pomocą gestów, mimiki, takich pięknych ruchów, tańca. To jest klaun taki delikatny, który pokazuje wyższe wartości. Drugi klaun to jest klaun August. To jest klaun szałaput. Wszystko ma różne, nawet jego kostium wygląda, wszystko jest kolorowe, w kropki, w paski, w ciapki. To jest klaun, który ma duże buty, który jest za duży, za śmieszny, za jakiś przewracający się o własne nogi. To jest klaun, który ma duży nos, który ma wyraziste rzeczy, który przewraca się i z tego przewracania robi sketch. Więc to jest klaun August. Jest też klaun Trump. Klaun Trump to jest taki klaun, który ma dużo czarnego na swoim makijażu. Klauny Trumpy wywodziły się z takich ludzi, którzy stracili całe swoje majątki w latach 20., wtedy, kiedy był krach w Stanach Zjednoczonych i trudnili się wożeniem węgla. Oni byli brudni i zajmowali się taką prostym sposobem na zarabianiem po prostu jakiegoś kawałka dolara. Ale klaun Trump to jest klaun najmądrzejszy, to jest klaun, który pokazuje wartości, pokazuje pewne motywy, mówi pewne motto. I tak naprawdę każdy z tych klaunów jest inny, ale każdy z tych klaunów ma może nieść niesamowite przesłanie, nie tylko takie artystyczne, ale takie też duchowe, czy takie życiowe. I klauny właśnie w kulturze amerykańskiej są częścią właśnie tej kultury i tego przekazu też takiego duchowego. I pojechałam na to szkolenie i właśnie opowiadał człowiek Sid o clowningu i o tym, jak w latach 70. ludzie wierzący uczyli się clowningu po to, żeby stanąć w miejscu pewnego zadania. I jest to niesamowita historia. Nie wiem, podejrzewam, że prawie wszyscy znają taką postać rzeczywistą, który nazywa się Patch Adams. W latach 60. jest to człowiek w Stanach Zjednoczonych, który poszedł na medycynę
I był bardzo zdziwiony, jak poszedł na praktyki do szpitala, że pacjent jest przedmiotem leczenia, a nie podmiotem. Pacjent miał słuchać lekarzy, poddawać się pod terapię i tak naprawdę lekarzy w ogóle nie interesowało, co człowiek czuje, jak się czuje, jaki jest jego dobrostan, czy on w ogóle ten dobrostan ma. Takie było podejście wtedy ówczesnej medycyny. I Patch Adams w latach 70. stworzył całą wręcz rewolucję, cały przewrót, że człowiek jest podmiotem leczenia, że człowiek nie będzie zdrowiał, jeżeli nie będzie traktowany holistycznie, po ludzku, całościowo, jeżeli nie zadbamy o jego dobrostan. I była w latach 70. pewna rewolucja, zmieniono prawo odnośnie systemu medycznego i od tego czasu, między innymi w każdym szpitalu amerykańskim, na kawałek etatu są zatrudnieni doktorzy klauni, śmiechoterapeuci, którzy mają zadbać o to, żeby ludzie dobrze się czuli, zdrowiejąc po operacjach, dzieci, osoby starsze. I w to miejsce właśnie osoby wierzące, które uczyły się klauningu, weszły. I Sid był jednym z tych osób. I jak opowiadał o tym klauningu, pokazywał skecze, pokazywał kostiumy, pokazywał całe to takie, powiedzmy, kawałek know-how profesjonalnego makijażu, jak zrobić taki profesjonalny makijaż, to ja byłam zaskoczona. Ja po prostu słuchałam tego i mówię, to jest kosmos, to jest coś, to jest rzeczywistość, której zupełnie nie znałam, która była zupełnie nowa. I tak sobie pomyślałam, że wiedziałam, że w sercu mam te osoby niepełnosprawne, dzieci. I tak sobie pomyślałam, jakby pięknie było móc być takim klaunem, móc ten klauning jakby przenieść na tą naszą rzeczywistość polską, i czynić dobro za pomocą tego klauningu. I na koniec tego szkolenia myśmy byli w takiej małej sali, modliłam się do Boga i po raz pierwszy i jedyny w życiu usłyszałam głos słyszalny za mną. I to był taki głos, że ja się odwróciłam, ale za mną nikogo nie było. Odwróciłam się raz, odwróciłam się drugi raz. I ja wiedziałam, że to jest Bóg. Że nie potrafię tego wytłumaczyć, ale ja wiedziałam, za trzecim razem już się nie odwróciłam i usłyszałam głos, chcę, żebyś była klaunem dla mnie. I ja ze łzami w oczach powiedziałam, tak, będę klaunem. I to było rok przed tym krachem. Zaczęłam być klaunem tak zupełnie niepozornie. W Szczecinie okazało się, że jest kilka osób przeszkolonych przez tą organizację klaunową. Zaczęliśmy się spotykać, zaczęliśmy się szkolić. Jakieś niepozorne pierwsze próby wychodzenia do domu dziecka, czy gdzieś występowania. I właśnie wtedy nadszedł ten krach finansowy. Okres w życiu, kiedy najwięcej przepłakałam, najwięcej wylałam łez, najwięcej było frustracji, nerwów, stresów. I właśnie w tym czasie, kiedy w ogóle nie było mi do śmiechu, kiedy waliło nam się małżeństwo, kiedy po prostu nie było finansów, czasami nie było na chleb, ja usłyszałam w swoim sercu, idź do szpitala i rozśmieszaj dzieci. I ja mówię, jak to w ogóle jest możliwe? Jak to w ogóle jest możliwe, że ja mogę w takim miejscu, kiedy sama jestem smutna, kiedy nie mam radości. I przeczytałam taki fragment, że radość Boża jest naszą siłą. I wzięłam to do swojego życia i powiedziałam, dobra, ja siebie sama nic nie jestem w stanie dać. Nie jestem w stanie dać dzieciom, ale kocham dzieci chore, kocham dzieci niepełnosprawne i spróbuję. I pamiętam, że wtedy po raz pierwszy poszliśmy do szpitala. I jak byłam niesamowicie zaskoczona, że w tym szpitalu te piski tych dzieci, tą radość, którą wtedy żeśmy przynieśli, te uśmiechy dzieci, które leżały tam w szpitalu, bo miały połamane ręce albo nogi, albo przechodziły jakąś jelitówkę, albo grypę, albo zapalenie płuc. I wtedy zrozumiałam, że radość, którą dajemy, tak naprawdę dostajemy sami i że radość jest taką substancją, którą można rozdawać, można się nią dzielić, ale też taką, która daje ogromną siłę do przejścia różnych rzeczy. I wiedziałam, że to jest
dar od Boga. Wtedy w tym krachu zaufaliśmy Bogu, tym naszym krachu finansowym. W tym czasie ja z córką i z grupą klaunów zaczęliśmy jeździć do szpitali. I to był taki niesamowity czas, bo w szpitalu jedna pielęgniarka powiedziała: słuchajcie, a czy wy moglibyście przyjść do mojego dziecka na urodziny? I tak długo wierciła nam dziurę w brzuchu, że my powiedzieliśmy: oczywiście, przyjdziemy. I pamiętam, że pojechałyśmy we dwie z koleżanką na te urodziny. Nic zupełnie nie wiedzieliśmy na temat zabaw czy animacji dziecięcych, ale przywieźliśmy trochę rzeczy, trochę balonów, zrobiliśmy kilka skeczy i ta pani była tak zadowolona i dała nam pieniądze. I powiedziała, mówi: nie myśleliście o tym, żeby założyć firmę? I tak mnie to wtedy uderzyło, to pytanie. Mówię: no ale jak to firmę? Przecież my jesteśmy klaunami. My jeździmy charytatywnie do szpitali czy do domów dziecka. Ale potem okazało się, że zaczęli dzwonić ludzie, czy przyjedziemy do przedszkola, czy przyjedziemy na festyn, czy przyjedziemy na urodzinki do dziecka, czy na komunię do dziecka. I zaczęliśmy jeździć. Mój mąż zaczął mi pomagać. On jeszcze wtedy nie był klaunem, ale trzeba było te wszystkie graty klaunowe, wiecie, rozstawiać i wozić i pomagać. I wtedy, ponieważ firma była na męża, tamta firma oczywiście była w upadłości, była zamknięta. I jedna pani na urodzinkach powiedziała, że pracuje w urzędzie pracy i mówi: tak fajnie robicie te rzeczy dla dzieci, że ja was bardzo zachęcam do tego, żebyście postarali się założyć firmę. Powiedziała, mówi: wiesz, ja mogę pomóc, skierować ciebie i pomóc, żebyś dostała dotacje, bo na pewno przydadzą się różne rzeczy do zabawy. Ja miałam wtedy takie marzenie, jak fajnie byłoby mieć zamek dmuchany, maszynę do waty cukrowej, nagłośnienie, jakieś różne rzeczy. I powiedziałam: okej. I poszłam do tej pani, do Urzędu Pracy, złożyłam te wszystkie papiery. Zaczęliśmy marzyć z mężem, jakby to było, gdyby to była taka firma, zupełnie inna. Zaczęliśmy też modlić się o to. Mówimy, tamtą firmę mieliśmy po swojemu, robiliśmy po swojemu, w ogóle zrobiliśmy ją według swojego pomysłu. Natomiast tu chcemy powierzyć ją Bogu, chcemy ją oddać Bogu i powiedzieć: prowadź to wszystko. Pójdziemy tam, gdzie otworzysz nam drzwi. I pamiętam, że jest cały proces pozyskiwania dotacji na firmę i ostatnim elementem tego procesu jest to, że idzie się na obronę swojego biznesplanu. I ja poszłam przebrana za klauna. Było wielkie poruszenie w całym Urzędzie Pracy. Pani kierownik Urzędu Pracy była w komisji. Pokazałam skecze, powiedziałam, co robimy, gdzie jeżdżę i czego się nauczyłam od SIDA, co chcę robić, co chcę kupić za dotację. I dostałam maksymalną ilość punktów. I dostałam maksymalną ilość dotacji, którą można było wtedy dostać. I kupiłam zamek dmuchany, maszynę do waty cukrowej, nagłośnienie, mnóstwo rzeczy do zabawy, jakieś chusty, tunele, kostiumy poszyłam dla klaunów. Mój mąż też pomógł mi w tych rzeczach technicznych. Kupiliśmy mikrofony takie nagłowne, jakieś różne światła, różne sceniczne rzeczy. I mój mąż powiedział, mówi: wiesz, Ania, to jest niesamowite. W miejscu takiego naszego krachu, gdzie jest nam trudno, gdzie musimy spłacać duże zadłużenie, kiedy firma nam padła, ty dostajesz pomysł, który jest zupełnie irracjonalny, zaczynasz to robić, ja ci tylko pomagam, jeżdżę z tobą, rozkładam, pomagam ci jak mogę i zaczynasz zarabiać pieniądze. I z tych pieniędzy zaczynamy spłacać długi. I on mówi: wiesz, to po ludzku to jest niemożliwe, żeby się tak zadziało. Ale skoro Bóg w tym jest, to ja chcę do tego dołączyć. I pamiętam, że mąż był taki niesamowity. Mój mąż jest introwertykiem, jest informatykiem, programistą. Jest taką osobą, nie jest takim ludziolubem jak ja. Raczej jest taką osobą z tyłu. I jak bardzo musiał być zafascynowany tym, jak bardzo musiał być odważny, żeby powiedzieć: to ja też chcę być klaunem, to ja też będę. I jak teraz po latach patrzę, jak mój mąż prowadzi imprezę na scenie
dla setki, 200 dzieci, to ja sobie tak myślę, to jest Boży cud. To jest Boży cud, że człowiek może pozwolić Bogu tak bardzo się zmienić i tak bardzo użyć. Zaczęliśmy jeździć, zaczęliśmy dostawać mnóstwo zleceń. Najpierw takich malutkich, jak urodzinki, czy komunie, czy chrzciny, ale potem zaczęliśmy dostawać większe zlecenia, takie na festyny, na Dni Dziecka, na Dni Miast. Pamiętam, jak pierwszy raz pojechaliśmy nad morze, tak jak mówię, mamy 100 kilometrów do pasa nadmorskiego. Nad morzem jest pełno hoteli i hotele mówią, zamawiamy u was na całe wakacje animacje hotelowe. I był taki czas przez wiele lat, kiedy my na cały czerwiec, lipiec i sierpień przenosiliśmy się nad morze, mieszkaliśmy w przyczepie kempingowej i każdego dnia w innym hotelu bawiliśmy się z dziećmi, zarabiając całkiem niezłe pieniądze. I to jest niebywałe. I jak mówię komuś, to ktoś w to nie wierzy. Z pracy klauna spłaciliśmy 250 000 długu. Spłaciliśmy każdy kredyt, każdą kartę kredytową i przyszedł moment po 5 latach, kiedy stanęliśmy we dwoje, stanęliśmy przed naszymi dziećmi i powiedzieliśmy, jesteśmy wolni finansowo. Mamy firmę, która prosperuje, która nie jest naszym pomysłem, jest Bożym pomysłem. Spłaciliśmy wszystkie długi i zupełnie Bóg tak pokierował tym naszym życiem, tak bardzo zmieniło się to nasze życie, że to jest niebywałe.